Cześć, jestem z Patrykiem. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Również jest naszym widzem, jak wielu już dzisiaj tutaj spotkałem. Chciał bardzo wystąpić na naszym kanale. Patryk, masz gospodarstwo? Skąd ta pasja do rolnictwa? Bo jesteś na Bednarach. Pierwszy raz w ogóle? Nie no, na Bednary przyjeżdżam praktycznie co roku. Tak. Ale dzisiaj akurat was spotkałem i... No powiem Ci, że dużo ludzi nas odwiedza dzisiaj, szczególnie dzisiaj. Masz gospodarstwo? Akurat nie. Nie masz gospodarstwa. Ale mam pasję, bo u dziadka zawsze na gospodarstwie robiliśmy. Czyli od dziecka? Od dziecka, od małego. A jak Ci się podobają sprzęty w ogóle, jak wystawa? No sprzęty, no to wiadomo, no jak nowe, no to wszystko pięknie, ładnie wygląda. Dokładnie, wyszykowane wszystko, dużo wystawców. Dokładnie. Ostatni dzień już dzisiaj w sumie, także może chcesz kogoś pozdrowić? Oczywiście pozdrawiam swoją dziewczynę, Dominikę, kolegów. Kolejny widz zagościł u mnie, chciał zdjęcie ze mną, oczywiście zdjęcie zrobimy po nagraniach. Dobra, nie ma sprawy. Powiedz mi, bo już zdążyłem się dowiedzieć, że nie masz gospodarstwa. Nie mam. Ale pasja jakaś tutaj do rolnictwa, no bo jesteś w końcu na Bednarach, na jednej z większych wystaw tutaj. Ja tu ogólnie już jestem drugi raz, nie? Bo byłem 2 lata temu ogólnie, bo... W zeszłym roku była przerwa. Tak, wiem. I z tego wybraliśmy się w tym roku. A powiedz mi, tak? W ogóle całe targi jak Ci się podobają, bo to jest duże przedsięwzięcie. Duże, no. Dużo Ładnie. ludzi dzisiaj. Dużo, no. Ale to są największe i dużo idzie zobaczyć. Pewnie. Dużo youtuberów też idzie spotkać. No i są też pokazy. Tak. No dobrze, możesz kogoś pozdrowić oczywiście, jeżeli chcesz. Tatę, mamę, dziadka, wujów, wszystkich. Rozkładam na boki te 2 płaskowniki i z przesunięciem. To działa jak fres. To będzie rozrywać. To ma działać jako nóż też. Jak nóż, to będzie rozrywało ten wasz materiał. Materiał rozdrobniony, równomiernie, bardzo dobrze rozdrobniony, odbije się od tej zamkniętej klapy, od tej wyściółki, spadnie na talerze i talerze zrobią tą konkretną robotę. Jak daleko ten materiał poleci, nie mam pojęcia, bo jest dość lekki, tak? To jest w miarę takie... No 8 metrów na pewno nie poleci. Nie ma szans. Sam pomiot tak, mają ale... kurzy i taką słomę suchą. Pamiętasz jakie mieliśmy? To jest długa słoma i pomiot kurzy, tak? Może- Pomiot poleci A ile daleko. czasu to jest leżakowane? Powiem panu różnie, zależy. Akurat teraz będzie, słoma już teraz jakiś dokładnie proces gnicia w w niej czwartek wejdzie, czy to będzie taka słoma świeża? Będzie jeden. Jeden leży około 12 tygodni. Na tą chwilę. I on będzie do rozrzucenia pod koniec listopada na użytki zielone. Bo na A użytki zielone jeszcze. Tak, na trawy. To musi być rozdrobnione, nie może jakimś tym leżeć tak. Wtedy Powinno to idzie pójść. na wiosnę Nie Włóka i Brona nie i robi to rewelacyjną robotę. Mamy to sprawdzone z kolegami u nas. I wtedy na użytki zielone ja stosuję tylko i wyłącznie nawóz typu Kainit. 300 kg dawki na hektar i żadna inna dawka azotu i wtedy 3 pokosy mam zebrane po bardzo pokaźnych plonach. Mimo że jest klasa 5. i 6. gleby, tak? Cześć, Michał z tej strony, produkt manager firmy Korbanek. Jesteśmy na targach AgroShow Bednary 2021. Arbos. O tym chcieliśmy powiedzieć co nieco. To nie tylko ciągniki, ale i szereg maszyn towarzyszących, uprawowych. I co nieco dla Państwa tutaj żeśmy zabrali. Właśnie zmierzamy w tym kierunku. Oj, mamy Tomka! Witaj Michale. Cześć Tomku! AgroShow 2021, stoisko Korbanek z maszynami Arbosa. Dokładnie. Arbos to nie tylko ciągniki, Właśnie to samo przed chwilą, słuchaj, pozwoliłem sobie ale na sumić. fali ciągników będą sprzedawane też maszyny i są już I sprzedawane. są sprzedawane. Powiem Ci tak, w tym gąszczu tych maszyn, co prezentują tutaj różni przedstawiciele, co my ciekawego mamy? Tutaj mamy siewniki, można powiedzieć część siewna na tym stoisku. Aha. Pierwszy siewnik to jest siewnik mechaniczny, czyli prościutki, fajny, talerzowy, 3 metry szerokości roboczej. Czyli aparaty redlica kółeczkowe. talerzowa, tak? Tak, redlice talerzowe jest taką płozą, która utrzymuje nam głębokość roboczą. Aha. Ale Oczywiście bardzo z regulacją ciekawe, docisku. bardzo ciekawe, słuchaj, rozwiązanie tutaj widzę, tej płozy, która nam tutaj utrzymuje w jakiś sposób też pewnie lekko głębokość. Tak, częściowo. tak. Tutaj widzę fajne oczyszczacz, taki gumowy, Tak, czyści nam dyskowy. talerz, żeby ta ziemia tam gdzieś nie właziła do środka i nie psuła nam bruzdy. Okej. Mamy bogate wyposażenie, bo jest i pomost załadunkowy, taki dostępowy do zbiornika. Mamy też zagarniacz z palcami w kształcie takiej litery S, czyli niwelujący. Jest oświetlenie, jest regulacja tego zagarniacza tylnego. Aparaty kołeczkowe, tak jak już wspomniałem. Czyli powiedzmy sobie szczerze, że siewnik
na wstępie już widzę, bardzo dobrze i mocno wyposażony. Myślę, że jest standard. bogato wyposażony. Jak I może siać, jak nasiewnik mechaniczny, trzeba tak, przyznać. może siać nie tylko pszenicę, zboża, ale też i rzepak. Podejdź tutaj, zobaczysz Już aparat kołeczkowy. spójrzmy, jak wyglądają Nie? aparaty kołeczkowe. Tutaj jest drobne kółeczka, Okej. które się wysprzęgla i potem można tutaj sobie siać rzepak na tych drobnych. Bo teraz tak, normalnie rozumiem, że kółka są sprzęgnięte, Tak. na przykład jeśli wysiewamy zboże, Tak, to wtedy to chodzą obydwa jednocześnie. Tak jest, Okej. tak jest. I mamy możliwość, co ciekawe, wyłączenia siewu na połowie siewnika, czyli jeżeli jest potrzeba siania połową siewnika pod ścieżki technologiczne, proszę bardzo, możemy to zrobić. A to Ci powiem ciekawa rzecz, bo takie rozprzęglanie to byłem święcie przekonany, że jest tylko i wyłącznie możliwe w jakichś siewnikach pneumatycznych. A tu widzę proste rozwiązanie mechaniczne. Proste i efektywne. Czyli taki wysprzęgliczek tutaj mamy, jak widzimy, i rozłączamy sobie połowę siewnika. To chodzi o to, że na przykład w zależności jaką technologię szerokości mamy uprawy i tak dalej, musimy czasem zaczynać połową siewnika tak zwaną. Tak jest, przy ścieżkach technologicznych. Dokładnie, o tym chciałem powiedzieć. Oprócz tego mechanicznego siewnika mamy też siewnik pneumatyczny, nabudowany, zespolony z broną wilnikową. Czyli tu już mamy kompletny zestaw uprawowo-siewny, tak? Tak jest. I to Okej. jest zestaw uprawowo-siewny, aktywny. Tak. Podejdź bliżej, to Ci pokażę jej bronę wilnikową. Będzie widać jej wirniki pod spodem. Okej. A Brona, powiedz, jak widać, bardzo masywna. czyli powiedz mi, to jest z przeznaczeniem do jakich mocy ciągników ten Ja zestaw? myślę, że tak, no począwszy od 150 koni, delikatnie mówiąc, nie? No to jednak musi być pewna prędkość robocza. Jasne. Im bardziej ciężka gleba, Bo spójrzmy, tutaj im jest bardziej jakaś... teren górzysty, tym wyższa ta moc powinna być. Jakaś tu specyfikacja jest, widać dokładnie. 3 metry, widać, że jest pneumatyka, widać, że siewnik ma relice talerzowe, podobnie jak w tym siewniku mechanicznym. Okej. Widzimy też dwie głowice rozdzielające. Właśnie, materiał siewny, dlaczego dwie? bo też umożliwia to rozdzielenie na przykład na połowę siewnika. Okej. I możemy sobie siać połową siewnika. I do tego domniemam, że jest większa precyzja wysiewu, bo rozumiem, że ten grzybek, jakby Tak, ten jest łatwiej to rozdzielacz opanować. ma za zadanie wysiewu na 1,5 metra, czyli na połowie, że tak czyli powiem, jeżeli są obrabiamy. 24 sekcje wysiewające, to każda głowica będzie połowę, czyli 12. Odpowiada za 12. A powiedz Widzimy mi... też dozownik, jeszcze ci Aha, wejdę słowo. okej. Dozownik z napędem elektrycznym, czyli umożliwia szybką zmianę dawki, łatwiej się to wykręca I podczas to, co próby mówiliśmy, kręconej. one pracują jakby niezależnie, te dozowniki, i je Tak. możemy rozłączać, tak? Tak, I wtedy, tak. tak jak wspomniałeś, siać połową siewnika Na również. przykład, Okej. jeżeli jest taka potrzeba oczywiście. A powiedz mi, Oprócz tego też są ścieżki, nie zapomnijmy. a też właśnie chciałem sobie zapytać, co tutaj mamy za aizole, że tak się Tutaj mamy wyrażę? jeden od ścieżek technologicznych, Tak. a jeden mamy czujnik przepływu nasion, Okej. jak widzieliśmy na innym siewniku, nie na innym filmie, czyli kontroluje nam, czy ta głowica w ogóle działa i podaje nam Okej, no bo ziarno na do przykład takie zboża, ziarna jak owsa, jak jęczmienia, no mają tendencję, że lubią nam się gdzieś zawiesić bardziej, Tak. nie? Bo one nie są takie... Więc to nam wykryje w razie jakiegoś problemu. Okej. Widzimy też, że zbiornik jest duży. A czy ty dużej szacunkowo mniej pojemności. więcej kojarzysz... Jeżeli mnie pamięć nie myli, to ma 1200 litrów. No to już, to powiem Ci, dość sporo. Widzimy Okej. też, że maszyna jest wyposażona w znaczniki przejazdów. Okej, i to są składane do pionu, jak tutaj widać? Tak jest. Okej, jasna Można sprawa. sobie ustawić tak jak nam pasuje. Nie? Także fajny siewnik, zestaw uprawowo-siewny właśnie. Brona aktywna, widzę, deflektory tutaj ma, Tak. też poszykowane na zabezpieczeniu chyba już sprężynowym, jak dobrze tutaj dojrzałem, tak? Tak jest. No i wiadomo po co to jest. Po to, żeby właśnie nam się te zwały, gleby nie tworzyły po przejeździe maszyny w jedną i w drugą Czyli stronę. na składach jednego a drugiego przejazdu, żebyśmy nie mieli praktycznie tych miejsc w ogóle widocznych. Tak nie? jest. Jest ostatnia rzecz jeszcze, którą warto pokazać. Tak. Wał Packer. Duża średnica, bardzo dobrze się toczy, Okej. ma bardzo duże zęby, które też nam pewne kamienie wgniotą w glebę, a sam wał nam zrobi robotę, że ładnie ugniecie tą glebę. Jasna Ładnie sprawa. ją Standardem oczywiście też jest solidny, masywny skrobak. Tak jest. Skrobaki, które oczywiście też można wyregulować, żeby ten wał zawsze był czysty. Okej. A powiedz mi, jak tu się ma sprawa z regulacją nacisku? Regulacja docisku jest tutaj centralna. Mhm. Generalnie maszyna wspiera się na wale Packer Okej. i regulujemy sobie tutaj za pomocą, jest taki klucz i tutaj za pomocą tego
takiego schematu jakby, takiego zestawu, podzespołu Okej. opartego na sprężynie. Jasna I sprawa. tutaj jakbyś sfilmował bliżej, Okej, zobaczysz, już że tu patrzymy. są takie ząbki. Nie? Aha, I widać, ten ząbek, widać. nie tylko trzeba tutaj się kluczem posłużyć. Podnosimy tą sprężynę Podnosimy i wtedy i regulujemy ten docisk. ząbek przestawiamy. Nie? Okej. Czyli można powiedzieć, że regulujemy sobie, bo możemy sobie też to niezależnie zrobić na każdej sekcji wysiewającej i na przykład tam, gdzie lecą koła ciągnika, gdzie gleba jest bardziej zagęszczona, być może ten docisk będzie nawet wskazany A to jest większy. dobre, czyli powiedzmy na kołach inny docisk możemy sobie ustawić, tudzież siłę docisku, natomiast na pozostałej części uprawowej czy siewnej inny. Tak, i wtedy się dostosowujemy do rzeczywistych warunków polowych. Jasne, to nie jest głupia sprawa, no bo faktycznie po śladach ciągnika mamy, że tak powiem, te zagęszczenie gleby inne, więc i też inny docisk redlicy byłby wskazany. Tak jest. Mamy jeszcze jeden fajny siewnik, który tutaj wieńczy maszyny Arbosa na tym stoisku. Spójrzmy na niego, on ma dużą szerokość roboczą, 6 metrów. 6 metrów O kurde, to szerokości już roboczej. jest konkret. To jest tutaj. czysty siewnik, żadnej tutaj uprawówki nie widać. na Czyli nim. inaczej, przed Nie nim ma musi tego. maszyna uprawowa iść solo, Tak że tak jest. powiem, i wtedy mamy Natomiast tym siewnikiem wydajny... można szybko siać. Ja tym siewnikiem siałem do 17 km na godzinę jęczmień. Ale ty żartujesz. W dawce 135 kg na hektar. To musi- Wszystko działa idealnie. I To musi być bardzo wydajny siewnik w takim bardzo razie. siewnik, 4 dozowniki, napęd elektryczny, czyli można powiedzieć, że mamy 4 sekcje na siewniku. Możemy sobie każdą oczywiście rozłączyć. Czyli indywidualnie też każda z osobna, Tak. tak jak wspomniałeś, okej. Znaczniki mamy zamocowane na ramię. Redlice tutaj widzimy również talerzowe, a nawet dwutalerzowe. Ale już dwutalerzowa, tak? I widzimy tutaj zespół kopiujący na zasadzie rolki dociskowej. Jasne. Nie? Czyli nie dość, że nam będzie też pilnowało głębokości Czy to jest, roboczej. jak my potocznie mówimy, zespół kopiująco-dogniatający, Tak. czyli raz, że kopiuje nam teren, Tak utrzymuje redlicę Głębokość, talerzową tak, roboczą. na stosownej głębokości. Zwłaszcza to ma zastosowanie moim zdaniem na glebach słabszych, takich piaszczystych, gdzie, Tak, bardzo się przydaje. gdzie ta redlica talerzowa Zwłaszcza jeszcze jak mogłaby... się bardzo szybko jedzie. Tak, tak. To tutaj mamy tą stabilność. No i nade wszystko rolka dociskowa, gdzie nam zagęści tą górną partię gleby już po wysiewie Tak. nas Jest nasion. wilgoć w glebie. I jest to szybsze Lepsze podciąganie wschody. i szybsze wschody, zdecydowanie. Regulacja docisku, tak samo jak na tamtym siewniku. Jasne. Tutaj widzimy Czyli cały ten tutaj zestaw. ta indywidualna, tak? I tutaj widzimy też zaganiacz. Nie? Także Jasne, zaganiacz z zupełnie palcami dodatkowo prostymi. jeszcze poza kółkami. Tak. Też oczywiście widzimy znaczniki boczne, Także możemy wyznaczające. sobie też ładnie rozłożyć. Rama oczywiście jest składana hydraulicznie, czyli Okej. do 3 metrów w wąskich przejazdach, nawet w gospodarstwie, wszędzie to się ładnie zmieścić. Jesteśmy na stoisku, gdzie mamy maszyny Monosema i chcieliśmy je pokrótce tutaj omówić. Jarku, od której maszyny byśmy zaczęli? Zaczynamy od górnej półki, czyli siewnik, przy którym się znajdujemy. 12-rzędowy siewnik Monosem na ramie składanej, 12 rzędów w rozstawie 45, 8 rzędów w rozstawie 75. Idealny siewnik dla profesjonalistów, którzy sieją burak, kukurydzę, rzepak, soję lub inne rośliny w tym przedstawionych szerokościach roboczych. Czyli ten siewnik musi mieć specjalną ramę do tego, żeby szybko można było ją przestawić z kukurydzy na buraki i odwrotnie, z buraków albo rzepaku Dokładnie. na kukurydzę. Zobaczmy, jak ta rama może wygląda. Dokładnie, w ostatnich latach słowo czas jest tematem kluczowym i to ten siewnik idealnie się w to rozpasowuje. Jak widzimy, siewnik składa się do 3 metrów w transporcie. Przezbrojenie go z 12 na 8 rzędów zajmuje około godziny czasu dla osób niewprawionych. Osoby wprawione nawet to szybciej A wykonują. na czym by polegało to przestawienie właśnie z 75 cm na 45 albo odwrotnie? Bo tutaj widać właśnie takie te specjalne szyny. Gdybyśmy tak pokrótce to mogli omówić, No wiadomo, z 12 rzędów przebić na 8, 4 sekcje nie sieją. Unosimy je hydraulicznie blokiem w górnej na pozycji, a pozostałe sekcje dzięki zamocowaniu na przesuwnej szynie przestawiamy na żądany rozstaw. Czy to na 45, czy na 75. czyli wystarczy klucz, tutaj przekręcamy, to Tak, się przesuwa tutaj na tym ślizgu, ładnie sekcja się rozsuwa. Sami widzicie, prosta, solidna Jarka, konstrukcja. pana Jarka, który jest I tutaj widać tatą właśnie ten siedmioletniego układ hydrauliczny do Filipa podnoszenia Tak, akurat ta sekcja sekcji. jest podnoszona. Kobiana Kościelnego. Kolejna i Filip, dwie z drugiej 7-letni strony. Filip z miejscowości mówimy Kobiano zestaw dla Kościelne profesjonalistów, nie mogło być czeka inaczej. na tatę Pełen Jarka isobus, w biurze wystawy. napęd elektryczny 7-letni sekcji. Filip No właśnie, tutaj jest z silnik Kobiano elektryczny. Kościelnego
Każda sekcja ma w wyposażeniu swój własny silnik elektryczny, który napędza za pomocą paska klinowego tarczę wysiewającą, znajdującą się w aparacie rozdzielającym ziarno. A skąd jest prąd w tym siewniku? Prąd? Bardzo prosto. Monosem odcina się od ciągnika, jeżeli chodzi o zasilanie w prąd. Jest wyposażone w własne źródło prądu, czyli mamy alternator z tyłu za turbiną oraz akumulator, gdzie magazynujemy, tak powiem, nasz prąd, który obsługuje całą maszynę. No bo jednak napięcie jest tutaj bardzo ważne, żeby nie było jakichś skoków, zwarć i tak dalej. Dokładnie, to jest stałe napięcie, jest fundamentem do pracy układu elektrycznego, który napędza sekcje wysiewające. Zobaczmy też maszyny o mniejszych gabarytach, które też mają bardzo duże wzięcie. Również dla profesjonalistów. Tak jest i cieszą się ogromną popularnością. Tu jest taki siewnik, którego bardzo dużo sztuk jest sprzedanych. Gdybyśmy go scharakteryzowali w kilku słowach, to jest to siewnik monosem oczywiście, NG+M, czyli z amortyzacją monoshocks sekcji, 6-rzędowy na ramię teleskopowe. Trzon naszej na sprzedaż. Tych siewników sprzedajemy najwięcej. To jest główny sprzedaż, czyli siewnik 6 rzędów na monoshocksie, czyli z regulowanym dociskiem. Redica talerzowa, podsiewacz nawozu z metalu 980 litrów. W zupełności model wystarcza. Nawet jest sprzedany, bo jakiś klient tutaj jednak podpisał umowę i ten model targowy jest dynamiczna. Był przywożony na targi, był do sprzedania wczoraj. Mieliśmy bardzo dużo czasami, pytań, tak mi się przypomniało, że czasami klienci pytają się, co to znaczy ta rama monoblokowa. Ja może opowiem, że to jest właśnie ten element tutaj, tego wzmocnienia i połączenia z drugą belką ramy, na której jest zamocowany pociewacz do nawozów. I to wszystko jest ze sobą zespawane. Tutaj widać spawy, a nie skręcane na śruby, jak to ma wiele innych producentów. Nie? Tutaj też widzimy, że te belki ramy głównej są właśnie połączone w zasadzie z pawą. Monoblokowa, czyli mocniejsza i solidniejsza konstrukcja. Dlatego, że możemy dać zbiornik o większej pojemności, zapewnia nam stabilność i bezpieczeństwo. Zobaczmy sekcję monoshocks, czym ona się charakteryzuje. Tutaj ma przede wszystkim tą amortyzację, gdzie widzimy amortyzator, widzimy dwie sprężyny, widzimy taką dźwignię, którą możemy przestawić w kierunku pulsa, żeby zwiększyć docisk sekcji, a przez to wytłumić bardziej wstrząsy. Ta sekcja będzie mniej podskakiwała na nierównych ilościach Dostosowujemy do parametrów pola, czy to jest uprawa w systemie uproszczonym lub tradycyjnym. Dla każdego tego typu jest odpowiednie ustawienia. Tak jest. Tutaj widzimy budowę sekcji, przedni rozgarniacz, który możemy zamienić na przykład przodu prawe spora lista opcji na rozgarniacze obrotowe, gwiaździste na przykład. Tutaj widzimy talerze, które otwierają nam bruzdę. Widzimy też tylny blok ugniatający z bardzo fajną regulacją. Gdybyś mógł tutaj dźwignią pokazać. Tak, oczywiście. Jedna dźwignia nam ustawia kąt rozwarcia kół, w zależności od tego, jak chcemy wykończyć bruzdę, a druga dźwignia służy do ustawienia docisku. W łatwy sposób adaptujemy się do warunków polowych, które zastaniemy na polu. Tak jest. I tutaj widzimy też pociewacz do nawozów nabudowany na siewniku, pojemność 980 litrów, pociewacz jest metalowy. Tutaj pod podciewaczem widzimy przekładnię do ustawiania dawki na podsiewaczu, a poniżej widzimy taką przekładnię, można ją nazwać bryłową. Ona pracuje w oleju, nazywa się Easy Gear. Są 3 punkty, poprzez przestawienie których ustawiamy obsadę na hektar. Tak, to bardzo ten siewnik, który tu jest prezentowany, jest wyposażony dość bogato, jeżeli chodzi o elektronikę, gdyż ma w sobie kontroler wysiewu CS30 Premium, który umożliwia nam rozłączanie poszczególnych sekcji. Tak, ja może pokażę też, jak sprzęgło wygląda ciągnika. Elektromagnetyczne. To jest system nieisobusowy do ręcznego przestawiania sekcji, jak już wspomniałem. Nie? Tutaj właśnie widać sprzęgło elektromagnetyczne, które zajmuje się rozłączaniem napędu sekcji. No i wtedy po prostu sekcja albo sieje, albo nie sieje. Jeżeli Państwo nie mają na wyposażeniu takiego sprzęgła, a macie już od nas siewnik monosem, w każdej chwili możecie doposażyć taki siewnik w takie urządzenie, gdyż demontujemy standardowe sprzęgło kłowe na sekcji, zastępujemy właśnie sprzęgłem elektrycznym.
Spójrzmy kolejny siewnik, na kolejny siewnik, jak wygląda. To jest siewnik, który jest siewnikiem z sekcjami stopkowymi. NC, tutaj mamy wersję NC Classic, również 6-rzędowy, Tak. na ramie teleskopowej. Spójrzmy, jak tutaj mamy sekcję przedstawioną na targach. To jest sekcja ze stopką jako elementem, który tworzy bruzdę. Tak. I my go tutaj jeszcze doposażyliśmy w przedni podwójny krój talerzowy. Zamiast standardowego rozgranacza, który był w poprzednim siewniku, to też ma na celu lepsze utrzymanie głębokości pracy siewnika w polu, a co za tym idzie, ujednolicenie głębokości w lokacji nasion. I nawet jak są jakieś resztki roślinne, to zawsze one są Tak, dokładnie. pocięte, nie przeszkadzają w wysiewie. Dokładnie. Serce układu aparat wsiewący jest taki sam, Jest jak, taki jak, sam. jak, jak w poprzednim siewniku. Natomiast oczywiście regulacja sekcji jest troszeczkę inna. No i Tomek, Pokażmy został nam się jeszcze hit sprzedażowy z No ostatnich lat, właśnie. czyli siewnik do wysiewu warzyw. dokładnie. Tutaj mamy taką hybrydę, bo mamy siewnik, który ma zamontowane różne sekcje wysiewające. I różne po to, żeby opcje. oczywiście po to, żeby pokazać przede wszystkim, jakie są opcje dostępne na tym siewniku. Może zacznijmy od tej. To Czyli jest sekcja tak najbardziej zwana C. popularna sekcja C. Większe siewniki zbadają tę sekcję. Korzystają z jej głównie rolnicy, którzy sieją cebulę, buraczki lub inne rośliny Pietruszkę, marchew. korzeniowe w redlinach. Gdyż tutaj jeden widzimy- aparat wysiewający ma dwie linie siewu, które I te możemy... linie są rozstawione tutaj na stałe na 7 cm jedna od drugiej. Tak, na stałe, ale możemy zmienić na 5 cm, wymieniając redliczkę pod aparatem wysiewającym. Tak, czyli tą podwójną redlicę wystarczy wymienić, kółkę troszeczkę zsunąć i wtedy możemy siać na 5 cm rozstawu. Dokładnie. Zbiorniki tutaj mamy dwojakiego typu, mogą być o pojemności 1,5 litra, te czerwone, lub 3 litrów, te białe z tworzywa sztucznego. Co klientów najbardziej też pozytywnie zaskakuje, tak zwany odkurzacz. Który już jest w standardowym wyposażeniu tej Tak, maszyny. dokładnie. Łatwo i precyzyjnie on tak jest zabezpieczony. Jest zabezpieczone, Usuniemy. ale pokażę. Podnosimy pokrywę zbiornika, wkładamy końcówkę, oczywiście turbina włączona i zasysamy, żeby sobie wpadło tutaj do tego pojemnika i nasionka nie są marnowane, nigdzie nam nie wylecą.